Okazuje się, że nie każdy polityk w więzieniu to więzień polityczny, tak samo jak nie każda fotografia wykonana na ulicy jest fotografią uliczną. Dzisiaj odcinek o tym, czym fotografia uliczna jest, a raczej czym nie jest. Ja nazywam się Piotrek Trybalski, a to jest program Fotograf Podróży. Do nagrania tego odcinka skłoniła mnie... wiele rzeczy mnie skłoniło. Skłoniły mnie fotografie, które widuję czasem na grupach fotograficznych, także tych o fotografii ulicznej. Skłoniła mnie lektura, czy też oglądanie filmów moich co niektórych szacownych kolegów, którzy pokazują, jak fotografować na ulicy, i niestety łapię się za głowę i rwę sobie włosy z głowy, ponieważ pokazują zdjęcia, które fotografią uliczną nie jest. Czymże więc jest ta fotografia uliczna? Czy jest jakiś wyznacznik, coś, co sprawia, że to zdjęcie wykonane na ulicy, choć fotografia uliczna wcale na ulicy nie musi być wykonywana, można nazwać street photography. Drodzy, jedna zasadnicza rzecz. Umówmy się na pewne uproszczenie. Bo dzisiaj chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, która determinuje to, czy dana fotografia mieści się w konwencji. No właśnie, bo fotografia jest pewnego rodzaju konwencją, pewną umową stylistyczną, pewną umową estetyczną. My się umawiamy jako fotografujący na pewien sposób pokazywania świata. Takiego pokazywania świata, żeby ów świat można było zaszufladkować fotografią uliczną. Zresztą tak samo się umawiamy na portret, tak samo się umawiamy na zdjęcie reportażowe, dokumentalne, tak samo się umawiamy na makro, czy tak samo się umawiamy na akt. To wszystko są pewnego rodzaju stylistyczne konwencje. Fotografia uliczna jest, tak jak wspomniałem, taką konwencją i w tej konwencji przykro mi, szczególnie mi przykro dla tych, którym wydawało się, że o to właśnie chodzi, w tej konwencji nie ma w zasadzie miejsca na ładne, nie ma miejsca na piękne, nie ma miejsca na ale super światło, nie ma miejsca na presety Lightrooma, które dają naszej fotografii nie wiadomo jakiego wymiaru. Nie ma tego miejsca, ponieważ kluczem do fotografii ulicznej jest tylko jedna rzecz, pewien haczyk, na którym łapiemy naszego widza. Żeby ów haczyk wytłumaczyć, użyję pewnej metafory. Wyobraźmy sobie, że urządzamy dom. Urządzamy dom, idziemy z architektem wnętrz do sklepu, wybieramy tapetę, wybieramy coś na podłogę, wybieramy meble, dotykamy, to wszystko gładzimy, mówimy, jakie to jest piękne. Och, jak ta tapeta będzie cudownie wyglądała, jak ta podłoga będzie nam pięknie w świetle lśniła albo coś jeszcze innego. Potem ten architekt wnętrz z budowlańcami z tego wszystkiego, co my wybraliśmy pięknego, robi pewną kompozycję, komponuje nasz pokój, nasz salon dzienny, my do niego wchodzimy i mówimy: wow, jakie to jest rewelacyjne, jakie to jest funkcjonalne, to jest tu, jak świetnie wykorzystałeś te tapety, jak świetnie wykorzystałeś te elementy mebli itd., itd. Fotografia w ogóle, a fotografia uliczna w szczególności, jest właśnie takim procesem urządzania kadru. Urządzania kadru za pomocą elementów, które widzimy, które są ładne, które lśnią, które mają piękne kolory, ale czemuś służą. Sama obecność tychże elementów w kadrze niczego nam nie daje. Niczego nam nie daje, jeśli właśnie te elementy nie służą temu, czemu? Powiedziałem o haczyku. Tym haczykiem w fotografii ulicznej jest emocja. Fotografia uliczna musi do nas bić emocją, różnego rodzaju emocją. Może nas śmieszyć, może nas zasmucać, możemy być zaskoczeni. Możemy patrzeć, wręcz powinniśmy patrzeć na zdjęcie uliczne i zastanawiać się, co to jest, jak to zostało sfotografowane. Takim elementem
może być odbieranie rzeczom, wydarzeniom ich pierwotnego znaczenia. Patrzymy na coś, co wydaje nam się znajome i widzimy w tym coś zupełnie innego. Albo patrzymy na coś i nie widzimy w tym niczego znajomego, niczego, co bylibyśmy w jakiś racjonalny sposób w stanie wyjaśnić. Fotografia uliczna nie ma za zadanie estetyzować, nie ma za zadanie niczego opowiadać. To jest fotografia nieustawiana, nienarracyjna. Tak naprawdę bawimy się konwencją. Naszym zadaniem jest pokazać pewną ucztę dla oka widza i jeszcze raz zaznaczę, niekoniecznie opartą na estetyce. Elementem, który wzmacnia siłę tego haczyka, na który łapie się widz, jest niepowtarzalność. Niepowtarzalność ujęć. Coś, czego nie jesteśmy w stanie skopiować, sfotografować tak samo. Oczywiście możemy się stylistycznie, konwencji zbliżyć do jakiejś fotografii, ale nigdy nie uda nam się jej sfotografować tak samo, ponieważ fotograf uliczny operuje obrazem migawkowym. Gary Winogrand powiedział takie słynne zdanie. Fotografuję, żeby zobaczyć, jak wygląda świat, który sfotografowałem. To jest esencja fotografii ulicznej. Coś, co my często widzimy już po zrobieniu zdjęcia, czego nie ustawiamy, nie planujemy, co nas tak totalnie zaskakuje. Jeżeli te dotychczasowe minuty podobają Ci się, zapraszam Cię, wyjedź ze mną na warsztaty street photo, które robię w Stambule, w Jerozolimie, które robię w Berlinie, które robię w Krakowie, które robię w Wenecji. Zapraszam Cię też na moją grupę Fotografowanie w podróży, gdzie dużo dobrej fotografii ulicznej się pojawia. Pewnie zauważyliście, że muzyka, która ilustrowała dzisiejsze spotkanie i zdjęcia, które pokazywałem, to jazz. Bo jazzowi jest blisko do fotografii ulicznej, fotografii ulicznej jest blisko do jazzu. Bo fotografia uliczna jest jak pianino Kettila Bjernstadta i fortepian Nilsa Frama. Jest jak gitara Terry'ego Rybdala i gitara Alana Holswortha. Jak wokalizy Urszuli Dudziak i Marka Bałaty. Fotografia uliczna jest znacznie bliżej do jazzu niż do tego, co można by nazwać klaskaniem u Rubika.